Nie muszę chyba mówić wszystkim, bo Aha. już wszyscy widzą, że mówisz bardzo dobrze po polsku. Dzięki. No ale stary, opowiedz trochę o tym, Mhm. jak ty właściwie jak to zrobiłeś, że mówisz tak dobrze po polsku? Jak to się stało? Jak się uczyłeś? Na takiej zasadzie. Droga uczenia się zmieniło, ale pierwszy rok spotykałem się tylko z Polakiem, z Polaków, tak? Tylko z Polakami. Z Polakami, tak, tylko z Polakami. I ja byłem taki shy, ale tylko dużo słyszałem i powtarzałem. Okej, dużo Tak. słuchałeś po prostu Słuchałem. polskiego i powtarzałeś, tak? I dużo uczyłem się tak sposób. A potem było dużo podcastów po polsku, dużo filmiki na YouTubie, ale trzecia lata była trudna dla mnie. Ja byłem taki frustrowany i taki prawie odejść. Że chciałeś jakby co, rzucić tę naukę Aha. polskiego? Aha. Czemu? Bo wiesz, wyglądało dla mnie, oczywiście nie było prawda, ale wyglądało dla mnie, że nie robiłem progres i nigdy nie będę mówić pełny. Mhm. I wiesz, byłem taki niemotywowany. Okej, no ale i to się zmieniło u Ciebie po pewnym czasie? Tak, ja nie mówiłem po polsku, nic nie uczyłem się i tak, taki tylko po hiszpańsku i moje kolegę było tylko hiszpański mówiąc, nie, Hiszpańskojęzyczni? hiszpańskojęzyczny. I tak, ale ostatnie lata Mhm. ja mówiłem, okej, muszę mówić z moją żoną, bo taka jest moja motywacja, moja żona, wiesz? I 3 miesiące mówiłem tylko po polsku Okej. z moją żoną, Czyli, każdego dnia. czyli co się wydarzyło takiego? Czy miałeś ten trzeci rok, tak jak mówisz, w tym trzecim roku miałeś taką załamkę, to się mówi załamka, kojarzysz to słowo? Załamka? Nie. No takie właśnie załamka, czyli takie załamanie, no takie... Aha. Taki miałem dość. No właśnie taki dość, że A. taki... I był jakiś taki punkt zwrotny, że jakaś taka sytuacja, że co, że nagle zmieniłeś swoje podejście, czy Mhm. co się stało, że nagle zmieniłeś zdanie? Wiesz, że okej, bo mieliśmy ślub, wiesz? I to dlatego byłem taki, nie, muszę mówić po polsku, bo mieliśmy ślub cywilny Okej? w Polsce i ja potrzebowałem mówić po polsku. Tak? Aha, że I na tym ślubie rozumieć. musiałeś mówić po polsku. Tak, i rozumiem wszystko, bo jeżeli ja nie rozumiem, to nie się udało, Aha. wiesz? I to było bardzo poważna sprawa. No tak. To dlatego byłem, okej, 3 miesiące będę mówić tylko po polsku z moją żoną, Mhm. to od poniedziałek do piątku mówiłem tylko po polsku. No dobra, ale to mówisz dopiero po tych 3 latach, tak? Mhm. A te pierwsze 3 lata, czy na początku waszej znajomości, bo twoja Mhm. żona już wtedy mówiła po hiszpańsku, rozumiem. Tak. I rozmawialiście tylko po hiszpańsku ze Tak. sobą. Mhm. Okej. I po tych 3 latach, można powiedzieć, nagle mówisz nie, bierzemy ślub, Tak. rozmawiamy tylko po polsku. Mhm. Czyli miałeś taką mocną motywację miałeś. No po tak, prostu. no tak. No dobra, a powiedziałeś, że w tym pierwszym roku dużo słuchałeś, tak? Że tylko słuchałeś, ale oprócz tego słuchania robiłeś też coś, nie wiem, miałeś jakieś lekcje, czy to było tylko słuchanie? Nie, pierwsze 2 lata miałem lekcję na iTalki Mhm. i taki 2 razy na tygodniu, ale było tylko lekcje konwersacyjne Mhm. i tyle. To Okej. robiłem. iTalki to jest taka strona, gdzie można kupić sobie lekcje po prostu, tak? Tak. Z jakimś nauczycielem albo Mhm. po prostu z native'em z danego języka. Czyli Mhm. kupowałeś po prostu lekcje z Polakami konwersacyjne. Tak. Okej. No ale na początku nie rozmawiałeś po polsku, to jak te lekcje wyglądały? Ja mam taki sposób, że jak zaczynam uczyć się języki, Mhm. ja robię listę, takie pytanie, które chcę zapytać. Okej. Aha. I takie możliwe Możliwe odpowiedzi na te pytania? możliwe odpowiedzi i tak, i zapytam albo proszę moje nauczyciele, Mhm.
żeby napisz wszystko na czat. Okay? Mhm. I ja to tłumaczę, rozumiem i potem napiszę na tłumaczenie Okej. i mówię. Okej. I Rozumiem. tak uczyłem się. Czyli taka metoda, kupujesz lekcję z nauczycielem, ale nie taka stricte lekcja, że gramatyka, tylko bardziej konwersacja. Konwersacja. Ty go pyta na zasadzie, że to ty pytasz go Aha. to, co potrzebujesz Tak. i on ci po prostu odpowiada, tak? Tu próbujecie I wymawiać. jest i tak bardzo dalej. ważne, że ja prowadzę lekcję. Tak? Bo jeżeli oni prowadzą lekcję, ja nic nie będzie rozumieć. No w sumie, no, To... stary, no to jest ciekawe podejście, no tak. Bo Mhm. jak kupisz po prostu lekcję Mhm. i właśnie, nie wiem, 90% mówi ten nauczyciel, no Mhm. okej, słuchasz, Mhm. ale właśnie faktycznie, żeby wiesz, żeby wyciągnąć jak najwięcej, no to tobie musi zależeć na tej lekcji, tak? To Tak. ty musisz chcieć się nauczyć tego języka. Nauczyciel, on ci Mhm. tylko, to jest trochę, nie wiem jak to nazwać, jak takie wsparcie, nie? Jak takie narzędzie, no to jest trochę brzydkie powiedziane, Tak. Mhm. ale no to ty musisz chcieć się nauczyć tego języka. Mhm. No dobra, ale ty miałeś tą tak naprawdę przewagę nad innymi, Mhm. że ty już że jakby mieszkałeś w Polsce, tak? Więc właśnie miałeś to, że mogłeś na co dzień słuchać tego języka, przynajmniej, tak? Mhm, Tak jak mhm. mówiłeś. Mhm. No a co byś polecił komuś, kto nie mieszka w Polsce, Mm. nie wiem, jeszcze może ma w planach się przeprowadzić do Polski, albo po prostu chce się nauczyć języka polskiego, bo nie wiem, bo tak, nie? Bo ma takie hobby. To co byś polecił takiej osobie? Na start. Od początku jest bardzo ważne, że ty zaczynasz mówić. Ok? Wiem, że nie wiesz nic, ale możesz robić jak ja robię. I to nie jest mój sposób. To ja uczyłem się z ten, czy znasz Benny Lewis? Nie. Nie? Kto Okej. to jest? On jest poliglota i on budował ten metod albo sposób, żeby uczyć się języki, że ty robisz taka lista pytań, taka, wiesz? I możesz to znaleźć na stronie fluentin3months.com i są dużo materiałów. Materiały, tak? To jest pierwsze. Zaczynać mówić od początku. I drugo, że znaleźć taki podcast albo show na YouTubie, które lubisz i nie jest dla uczyć się język polski. Więc na przykład ja lubię marketing, ok? To ja zaczynałem słuchać na ten podcast, nazywa się marketing, albo marketing na biznesu, nie wiem. Mhm. I Po polsku podcast. po polsku. rozumiem. I oczywiście, że nie rozumiem nic, ok? Ale coraz zaczynałem rozumieć więcej, teraz rozumiem prawie wszystko, tak? Ale musisz taki, jak się mówi, No, musisz robić ten taki resistir? musisz robić ten taki Input, input, tak, tak? input. Czyli po polsku to by było, nie wiem, wsadzać. Tak. Wsadzać do głowy ten język, tak? I takie nie musisz chceć rozumieć wszystko, tak? Mhm. Tak się zaczyna. Czyli znaleźć po prostu coś takiego, co cię słuchać po prostu content, tak? Jakieś treści z tematu, które cię interesują w Oczywiście. twoim języku ojczystym, ale robić to jakby w twoim docelowym języku, którego chcesz się nauczyć. Tak. No a wspomniałeś coś takiego, jak się nazywa ten poliglota, który mówiłeś? Benny Lewis. Benny Lewis. Wspomniałeś o stronie Fluent in 3 months, tak? Fluent in 3 Mhm. months. To nie jest scam? Można być fluent po 3 miesiącach?